Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj nowa Kia PV5 w wersji osobowej. Long range, czyli akumulator o pojemności 71,2 kWh, 163 konie mocy, 250 Nm momentu obrotowego, przyspieszenie od 0 do 100 na poziomie 10,6 sekundy i zasięg według WLTP w cyklu mieszanym 416 km. Póki co jazda podmiejska i trochę miejskiej, a później w drugiej części filmu trasa do Gdańska. Więc będzie i jazda miejska, i ładowanie. Wszystko, co powinniście wiedzieć o samochodach elektrycznych Sorento. Zapraszam na film. 4,70 m długość, duży rozstaw osi i gigantyczna przestrzeń w środku. Ale co najważniejsze, wysokość poniżej 1,90 m, a to sprawia, że ten samochód wjedzie do praktycznie każdego garażu podziemnego. To jest jego największa zaleta. Niby dostawczak przerobiony na osobówkę, ale mamy tu wszystko w zasadzie, co można mieć w zakresie bezpieczeństwa, czyli mamy system hamowania autonomicznego z wykrywaniem pieszych pojazdów, rowerzystów, aktywny tempomat z funkcją jazdy w korku, dwupoziomowy aktywny asystent pasa ruchu, czujniki parkowania przód, tył, kamerę 360, a co za tym idzie, obraz z kamer pod lusterkiem jako obraz z martwego pola, czyli blind spot view monitor. To jest super. Nawigację z dostępem do internetu z usługami Kia Connect, bezprzewodowe CarPlay, bezprzewodowe Android Auto, podgrzewane fotele, podgrzewaną kierownicę. No i jak to na elektryka przystało, ten samochód naprawdę chce jechać. Tak się tutaj z tymonem kręcimy trochę. I cały czas zasięg około 312 km, on wcale nie spada. Prawda jest taka, że ten 312 km to jest zasięg zaburzony o trasę z Gdańska do Warszawy. I nawet w trybie Eco chcę jechać. Jeśli chodzi o tryby jazdy, do wyboru mamy, tutaj zmieniamy tym przyciskiem na kierownicy, do wyboru mamy Eco, Normal i Snow. Snow to jest tryb, wiadomo, na śnieg, czyli przycina moment obrotowy i obniża ciśnienie w układzie hamulcowym, tak żeby jazda w śniegu i hamowanie w śniegu było bardziej płynne po prostu. I nawet w Eco chcę jechać. Oprócz tego łopatki do sterowania siłą odzysku, siłą rekuperacji. Trochę przeładowaliśmy ten samochód, gdyż pełna funkcjonalność łopatek rekuperacji rozpoczyna się poniżej 85%. Naładowanie akumulatora mamy 92 w tej chwili. I jeśli chodzi o tą rekuperację, to dostępny jest tylko poziom pierwszy. No ale później pokażę Wam pełny zakres tej rekuperacji. Są 3 tryby manualne z funkcją iPedal i tryb automatyczny, czyli taki aktywny tempomat bez aktywnego tempomatu. On będzie dostosował siłę odzysku do sytuacji na drodze. Póki co, jak chcemy włączyć poziom drugi, to on po prostu nam tutaj piszczy, pika, że łopatki niedostępne. Zawrócimy? Zawrócimy. Promień zawracania 11 metrów. A to za sprawą dużego rozstawu osi, prawie 3 metry. Bardzo dobra widoczność, ogromne szyby, duże lusterka, jak to na takiego busa przystało. No i Tymon mi tutaj z tyłu podpowiada, że wygodne fotele. Mały wyświetlacz kierowcy i tutaj wszystkie najważniejsze parametry jazdy. Prędkość, zasięg, który nam pokazuje 3 wartości: minimalny, maksymalny i uśredniony. Plus na środku informacje z asystenta pasa ruchu. No i
duży wyświetlacz do sterowania multimediami, do sterowania klimatyzacją, do włączania podgrzewanych foteli. To jest to, o czym mówiłem ostatnio przy okazji prezentacji Kii Sportage, że fajnie, że zostały fizyczne przyciski do sterowania podgrzewanymi fotelami. Tutaj te przyciski nie zostały, więc sterujemy tym wszystkim z poziomu właśnie wyświetlacza centralnego. Samolot, Tymon, widziałeś? 2 nawet. Przyjemny dźwięk kierunków. No i przyjemna też jest odpowiedź na gaz. Piękny Ursus. Ekran kierowcy. Po lewej stronie prędkość, u góry aktualne ograniczenie, po prawej stronie zasięg 310 to jest zasięg uśredniony, 203 km minimalny i maksymalny 477 km. Wiadomo, to jest zasięg w mieście z uwzględnieniem rekuperacji. Pomoc przy ustawieniu dystansu, czyli on nam pokazuje, czy jedziemy wystarczająco eko, żeby osiągnąć ten deklarowany zasięg. Ciśnienie w oponach. Podstawowy ekran i statystyki. Z bieżącej trasy 16,9 kWh na 100 km. Tutaj od ładowania, ale nie chcę spoilować, więc Wam jeszcze nie pokażę z trasy z Gdańska, to później. Kompas i tutaj też będą się wyświetlały wskazania z nawigacji, również tej googlowskiej. No i znowu asystent pasa ruchu z uwzględnieniem informacji o czujniku martwego pola. Po prawej stronie LV0 to jest właśnie wspomniana rekuperacja. Nadal łopatki zmiany rekuperacji niedostępne. Przez przytrzymanie lewej łopatki włączamy funkcję iPedal, czyli on w każdym z tych, że tak powiem, trybów będzie hamował rekuperacyjnie do zatrzymania. Eco, Normal, Snow to są tryby jazdy, które mamy do wyboru. No i do tego gigantyczny wyświetlacz multimediów. Blind Spot View Monitor, obraz z kamer pod lusterkiem po polsku. Czy po polsku to się pewnie inaczej nazywa, ja tak na to mówię. Tak. No i zobaczcie, że się tutaj kręcimy i ten zasięg wcale nie spada. Było 312, teraz jest 309.
Rekuperacja zaczyna działać w pełni przy 89%. I tak oto lewą łopatką zwiększamy siłę odzysku LV1, LV2, LV3. Przez przytrzymanie lewej łopatki włączamy funkcję iPedal, czyli każdy z tych poziomów będzie, że tak powiem, hamował do zatrzymania. No i przez przytrzymanie prawej łopatki włączamy tryb auto. I on w ten czas zaczyna hamować rekuperacyjnie z uwzględnieniem sytuacji na drodze. Czas na drogę powrotną. Za chwilę pokażę Wam statystyki z przejazdu przez miasto, ale póki co dokąd chcesz jechać? Gdańsk. Kontrola prędkości za 1500 metrów. Dwa ładowania. Pierwsze ładowanie na Ionity 18 minut od 31 do 71%. Drugie ładowanie od 10 do 33%, 12 minut. To chyba jest Nowy Dwór Gdański. No i o celu 20%. Planowana godzina przyjazdu 23:34. Aktualnie jest 19:54 i mamy 85% naładowania akumulatora. Pewnie jakby naładować do 90% na Ionity, pewnie dałoby radę dojechać do Gdańska. No zobaczymy. Póki co kierunek Ionity, tam ładujemy i zobaczymy co dalej. 3/6 dostępne. To tutaj widać. Stację też można sobie dodać do ulubionych. Po pierwsze, tutaj wyłączamy tą kamerę, która patrzy, czy kierowca patrzy. Po drugie, nawigacja i ostrzeżenie przed fotoradarami. Na tej trasie się przyda, bo już w tej chwili do Gdańska są 4-odcinkowe pomiary prędkości. Z chwila nieuwagi nie spodziewam się, że miał jakoś znacząco przekraczać tą prędkość. Ale wystarczy 130 na 120 i już można mandat dostać. Statystyki z przejazdu przez miasto. 21 km, zużycie energii 15,8. Rekuperacja w trybie auto, więc komputer dostosowuje siłę rekuperacji do sytuacji na drodze, do ukształtowania terenu, do zakrętów nawet. Wskazanie z nawigacji, informacja z asystenta pasa ruchu plus z czujnika martwego pola. Fotorada za 500 metrów. Ograniczenie prędkości 60 km na godzinę. Kamera. Ustawienia pojazdu. Jest tutaj trochę ustawień.
No muszę powiedzieć, że zaskakująco dobrze się tym samochodem jeździ. Naprawdę. Nie spodziewałem się, szczerze mówiąc. Myślałem, że będzie bardziej czuć, że jest taki wielki, wysoki. No co, no dostawczak przerobiony na osobówkę. A tu naprawdę jest w porządku. Zwinny, dynamiczny. W miarę cicho w środku. Nawet przy tej prędkości 140, czyli przy prędkości maksymalnej tegoż samochodu. Zużycie z tego odcinka 27,8. Idziemy ładować. Samochód, który wyposażony jest w instalację 400V, więc tak szybko jak EV6 i EV9 ładować się z pewnością nie będzie. Ale z drugiej strony zoptymalizowana krzywa ładowania, powiedzmy średniej wielkości akumulator, więc myślę, że czas będzie bardzo podobny. Deklarowany czas ładowania od 10 do 80% to jest jakieś 30 minut i maksymalna moc ładowania to jest 140 chyba 3 kW, jak dobrze pamiętam. Zobaczymy, co nam dzisiaj pokaże. Jak na razie 113 kW i 30%. Zobaczmy, co projektuje nam samochód. 27 minut do 80%. Może tak będzie lepiej widać. O. I moc ładowania 113,9. Doładowaliśmy do 82%. Spadła moc ładowania, jak to z reguły jest przy 80%. Ona pewnie za chwilę ponownie wzrośnie. Już chyba nie chce mi się czekać. Jedziemy dalej. - 26 minut. Mamy to. W Nowym Dworze doładowałem jeszcze jakieś 10%, żeby nie wjechać do Gdańska na pusto. Zajęło to całe 5 minut. No i w Gdańsku mamy 23%. 857 km i zużycie energii 25,4 kWh na 100 km. I uważam, że jak na tak duży samochód, to wynik całkiem niezły. Dziękuję, dobranoc. Do następnego, trzymajcie się. Kia. Movement that inspires.